Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić bardzo ciekawe urządzenie, a mianowicie Warped Vision External, czyli zewnętrzny ScanDoubler do Amigi. Jak widzicie, urządzenie jest bardzo niewielkie. Mamy je w kolorze takim popielatym, powiedzmy, że w kolorze CD32. Urządzenie jest niewielkie, jak sobie tutaj zobaczycie, to tak naprawdę dwa takie elementy stanowią idealnie wielkość urządzenia. Oczywiście podłączamy do złącza RGB Amigi. I co mamy tutaj z tyłu? Z tyłu mamy wyjście HDMI oraz wejście tak naprawdę na dźwięk, który podłączamy za pomocą takiego kabelka bezpośrednio z Amigi. Co daje nam taki ScanDoubler? Dzięki tak naprawdę przetwornikowi firmy Analog Devices jakość obrazu jest zaskakująco dobra, co będę chciał Wam tutaj pokazać. Mamy bardzo niskie opóźnienie, mamy możliwość wyświetlania na Amidze rozdzielczości nawet do 1280 na 512, także mamy wysoką rozdzielczość, a jednocześnie brak migotania ekranu, także urządzenie jest dosyć ciekawe, jest przezroczyste dla systemu Amigi. Co to znaczy? Że tak naprawdę plug and play. Uruchamiamy urządzenie, ono już jest skonfigurowane i tak naprawdę działa i nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień. Także do dzieła podłączam i zaraz Wam pokażę, jak wygląda sam obraz. Zobaczcie, po uruchomieniu Amigi ze ScanDoublerem ta obudowa, która jest moim zdaniem bardzo fajnie designersko wykonana. Mamy tutaj świecące diody w środku. Jeśli ja tutaj nacisnę na przykład na pilocie, to zobaczcie, tutaj górna część się podświetla z całym logotypem. Także jest to bardzo fajne, przemyślane urządzenie i wizualnie naprawdę bardzo fajnie prezentujące się na tle innych takich bardziej domowo realizowanych projektów. Także wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. Jak widzicie, po uruchomieniu Amigi, a mam tutaj pulpit ustawiony w rozdzielczości 800 na 600, obraz wygląda bardzo fajnie. Jakościowo wygląda to naprawdę super. Kilka materiałów temu pokazywałem Wam, jak wygląda dokładnie ten sam obraz z tej samej Amigi na ScanDoublerze Warped Vision, z tymże wewnętrznym, który mam również w tej Amidze. Także możecie sobie porównać w jednym i w drugim materiale. Ja postaram Wam się wrzucić zdjęcie obrazu z zewnętrznego i wewnętrznego ScanDoublera, tak żeby było to bardziej widoczne. A dlaczego? Ze względu na to, że obraz w wewnętrznym ScanDoublerze jest przechwytywany w wersji cyfrowej i podawany na złącze HDMI. Jest to taki bardzo ostry obraz. W przypadku ScanDoublera zewnętrznego ten proces wygląda troszeczkę inaczej. Nie musimy tutaj ingerować w samą Amigę, natomiast obraz przetwarzany jest z wersji cyfrowej na analogową, czyli na złącze RGB, i dopiero z tej analogowej przetwarzany jest na wersję cyfrową, czyli sam ScanDoubler w wersji zewnętrznej, w wersji external, przetwarza obraz na cyfrowy. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że minimalnie, naprawdę w przypadku tego ScanDoublera minimalnie mniej ostry jest obraz przetwarzany przez zewnętrzny ScanDoubler. Natomiast na tle innych ScanDoublerów, a mam tutaj XRGB czy chociażby Meduzę, ten obraz jest naprawdę bardzo ostry i wyraźny.
Ja osobiście jestem zwolennikiem obrazu przetworzonego, tak żeby troszeczkę ten obraz był zbliżony do tego, co widziałem w latach 90. na ekranie CRT-ka, telewizora czy monitora CRT. I ja lubię, jak obraz w ten sposób jest generowany, chociaż wiem, że wiele osób się nie zgodzi. Część osób lubi taki bardzo ostry obraz, jak żyleta. Powiem tak, w dzisiejszych czasach oglądamy obraz Amigi na dużo większych monitorach, czyli te piksele są dużo większe. Jeśli te krawędzie są troszeczkę rozlane, tych pikseli, dla mnie ten obraz jest bardziej naturalny i przypomina to, co mieliśmy w latach 90., ale to jest moje osobiste zdanie. Ja rozumiem, że każdy może mieć swoje zdanie, jeśli chodzi o sam ekran. Chciałem Wam pokazać 800x600, jak widzicie wygląda imponująco. Jeśli sobie tutaj wejdę do preferencji systemowych i do Screen Mode, jak widzicie 800x600, czyli wyższa rozdzielczość, zero migotania. Natomiast mogę Wam tutaj pokazać, jak się prezentują inne rozdzielczości, na przykład 1200x256. Zobaczcie, ScanDoubler od razu ustawia ten ekran, czyli te predefiniowane ustawienia, które mamy już w ScanDoublerze. Oczywiście możemy sobie tutaj później dostosować jeszcze za pomocą pilota. Natomiast wygląda to naprawdę bardzo fajnie, już jest predefiniowane i nie musimy nic z tym robić. Maksymalna rozdzielczość, czyli 1200x512. Tutaj będzie się obraz testowy troszeczkę dłużej generował, bo trzeba więcej danych przerzucić, ale zobaczcie, to już jest ustawione idealnie pod monitor, którego używam, także właściwie bezobsługowe urządzenie. Mogę Wam jeszcze pokazać jakąś taką niższą rozdzielczość, czyli 640x512, która też zazwyczaj migotała na Amidze standardowo podłączonej pod monitor. Tu jest wszystko perfekcyjnie. Także widzicie, że wygląda to fajnie. Samo to menu Warp Vision jest generowane właściwie identycznie jak w przypadku wewnętrznego ScanDoublera, także osoby, które używają wewnętrznego ScanDoublera, w przypadku tego urządzenia bardzo szybko się odnajdą. Co ciekawe, urządzenie ma możliwość, ma takie predefiniowane już rozdzielczości, ale ma jeszcze podział na AG i ECS, czyli dla Amig starszej generacji i nowszej generacji, bo obraz jest generowany troszeczkę w inny sposób, więc to już tutaj producent przewidział. Także wygląda to nieźle. Ja w tej chwili może postaram się coś tutaj jeszcze Wam pokazać, uruchomić. O, może uruchomię Dark Seed ze względu na to, że jest to wyższa rozdzielczość i w latach 90. obraz mi tutaj migotał, a wyglądał imponująco, jeśli chodzi o samą rozdzielczość. Ten materiał też, czyli tą grę pokazywałem kilka materiałów temu, jak testowałem Warped Vision wewnętrzny, także możecie sobie wrócić do tego materiału i tutaj porównać. Być może będziecie słyszeć głos z tej gry, czyli jakąś tam muzykę. Ta muzyka jest zbierana przez mikrofon pojemnościowy, do którego mówię, także weźcie to pod uwagę. Natomiast jakość generowanego dźwięku jest naprawdę bardzo wysoka. Jak widzicie, obraz jest stabilny, nic nie migocze, także wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja już wyjdę. Samo przełączanie rozdzielczości jest bardzo szybkie i sprawne.
Zobaczcie, przełączyła się kolejna rozdzielczość. Wszystko jest już właściwie dopasowane, ustawione. Ja postaram się zacząć nową rozgrywkę, tak żeby nic nam tutaj nie hałasowało. I postaram się Wam coś pokazać na samym pilocie. Także ustawienia, jak widzicie, są identyczne niemalże jak w wewnętrznym Skandablerze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, także mamy tutaj globalne ustawienia, mamy ustawienia samego ekranu, audio, ustawienia tego dodatkowego ekraniku, który pojawia się na monitorze i oraz takie, powiedzmy, ustawienia zaawansowane. Jeśli ja sobie tutaj wejdę, to ja tylko tak szybko pokażę, jakie tutaj są opcje i co możemy sobie zmieniać. Tutaj opcja Position jest bardzo istotna, bo możemy sobie, zobaczcie, możemy sobie dostosować do własnego monitora, jeśli mamy taką potrzebę. Ja tutaj wracam, nie będę się z tym bawił. Także ustawień mamy tutaj sporo. Ja tutaj, o, zobaczcie, naprawdę możemy sobie dopasować pod własne preferencje. Jeśli chodzi o ustawienia odnośnie dźwięku, to mamy możliwość ustawienia głośności oraz ustawienia, co jest bardzo ważne, stereo. Nie tyle co wyłączenia stereo, co ustawienia rozstawienia, że tak powiem, lewo-prawo dźwięku. Amiga ma dość specyficzne stereo i jeśli podłączymy zwykły zestaw kolumnowy i mamy ze względu na ograniczenia w pomieszczeniu, nie wiem, możemy ustawić bardzo szeroko lub wąsko, to tutaj możemy sobie wyregulować to stereo tak, żeby ten dźwięk był bardziej naturalny, jeśli chodzi o przestrzenność tego dźwięku. Więc jest to ciekawe ustawienie, którego nie widziałem w innych Skandablerach. Ustawień, jeśli chodzi o sam ten ekran, tutaj nie będę Wam pokazywał. Oczywiście można zmienić pozycję, można zmienić, nie wiem, nasycenie tego ekranu, tak żeby on był bardziej przezroczysty, mniej przezroczysty i tak dalej. W opcjach tutaj zaawansowanych, oczywiście, jeśli pojawią się nowe wersje oprogramowania, mamy możliwość wgrania nowych wersji i ważne, jeśli tutaj napsocimy sobie troszeczkę i zrobimy jakieś dziwne ustawienia i nie pamiętamy, jakie były wcześniejsze, to możemy sobie tutaj wrócić do ustawień fabrycznych i zobaczcie, tu są ustawienia fabryczne dla AGI i dla ECS-u, czyli mamy możliwość, ja sobie tutaj włączę to, zobaczcie, tak wyglądały ustawienia fabryczne. Rzeczywiście ja sobie wcześniej troszeczkę tutaj ten ekran zmodyfikowałem, jeśli chodzi o samą jego pozycję. Także mamy tutaj możliwość ustawienia takiego defaultowego dla ECS-u i dla AGI. Te obrazy się od siebie różnią i tutaj producent przewidział taką możliwość, więc jeśli podłączamy do Amigi, nie wiem, 500, 2000 czy Commodore CDTV, no to sobie ustawiamy tą opcję tak, aby pasowało to pod dane kości, pod dany sposób wyświetlenia ekranu, a różnice są znaczące. Ważne, jeśli sobie zdefiniujemy dla danej rozdzielczości jakieś ustawienia, to tutaj Skandabler je pamięta, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Co mogę powiedzieć więcej? Taki zewnętrzny Skandabler w moim przypadku będzie głównie używany akurat CD32,
Tak, wiem, CD32 nie ma wyjścia RGB, tylko S-Video, natomiast ja mam do CD32 kartę turbo oraz z możliwością tutaj wyjścia obrazu RGB. Także ten skandabler daje mi możliwość podwyższenia rozdzielczości w pulpicie bez ingerowania wewnętrznego. O ile w Amidze 1200 mam bardzo fajną możliwość, nie wiem, rozkręcenia, założenia skandablera, mamy to trapdoor, czyli tylnie wyjście, gdzie możemy tutaj sobie wyciągnąć te przewody. W przypadku CD32 jest to trochę bardziej skomplikowane, tam trzeba by było usuwać, nie wiem, chociażby tam tuner, tak żeby analogowe wejście, tak abyśmy mogli sobie tutaj zainstalować HDMI. Jest to trochę, no trzeba ingerować w płytę główną, ja nie chcę do końca tego robić, chcę mieć tą płytę w wersji takiej oryginalnej, jak ona wyszła od Commodore, więc tego typu skandabler daje mi super możliwości wyższych rozdzielczości, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo lubię używać tych dodatkowych sterowników i sobie ustawić 800x600. Oczywiście jest to w standardzie VESA, więc jak najbardziej działa to na wszystkich właściwie monitorach, więc wyższa rozdzielczość, brak migotania w części tytułów, które lubię. Urządzenie jest przezroczyste dla Amigi, jest bardzo intuicyjne, nie przysprawia problemów takich, że trzeba coś, nie wiem, szukać, ustawiać, coś źle nam się wyświetla, jest to irytujące, także takich sytuacji tutaj nie ma, więc jeśli chodzi o to, to polecam. Czy można znaleźć jakieś wady urządzenia? Oczywiście, że tak, każde urządzenie ma swoje zalety i wady. Co tutaj może być wadą? Przykładowo nie mamy skylines, czyli nie mamy emulowanego takiego obrazu CRT. Ja przyznam się osobiście, że nigdy nie włączam takich opcji, nawet jeśli są dostępne, więc dla mnie to nie jest wielkim problemem. Zresztą to scanlines na monitorach LCD wygląda zazwyczaj tak sobie bardzo sztucznie, więc to nie dla mnie, ale wiem, że osoby to używają. To ten skandabler takiej opcji przykładowo nie ma. Także moim zdaniem urządzenie jest bardzo ciekawe. Czy jest warte swojej ceny? Tutaj myślę, że każdy musi sobie sam odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Ze względu na to, że no, to jest hobby, więc każdy musi sam ocenić, czy chce wydać pieniądze na taki zewnętrzny skandabler. Dla mnie to jest bardzo praktyczne. W części Amig skandablera nie mam, więc tego typu rozwiązanie mogę przekładać do innych Amig. Bardzo fajnie mi się to sprawdza w Amidze w wersji wieżowej, w wersji Tower, gdzie mam między innymi mediator, gdzie jest karta Voodoo, natomiast w przypadku przełączenia na standardowe te takie rozdzielczości, chociażby do gier, no to muszę używać RGB. W przypadku właśnie skandablera tego typu podłączam sobie bardzo łatwo, mogę tutaj przechwycić obraz do HDMI, co jest dla mnie bardzo użyteczne, więc albo karta graficzna, albo tego typu urządzenie. To może już nie widziałem takiego urządzenia zewnętrznego, natomiast bardzo praktyczne byłoby, jeśli taki skandabler miałby wejście, gdzie moglibyśmy podłączyć kartę graficzną. Czyli z wyjścia karty graficznej i moglibyśmy przełączać się między generowanym obrazem bezpośrednio przez Amigę ze standardowych złącz, a między kartą graficzną. To myślę by było już w ogóle super, natomiast ja nie bardzo takie urządzenia widziałem, pewnie koszt takiego urządzenia byłby bardzo wysoki.
Nie wiem, czy przełączanie się między urządzeniami byłoby bardzo proste, ze względu na to, że są bardzo różne karty graficzne, różne standardy, czy to VGA, czy nowe karty do Amigi przez HDMI. Natomiast no, takie urządzenie byłoby już naprawdę urządzeniem super komplementarnym. Także tyle, jeśli chodzi o wady. Ja ogólnie z urządzenia jestem zadowolony. Moim zdaniem jest to jedno z najlepszych urządzeń na rynku. Mam nadzieję, że Wy również macie już z nim jakieś doświadczenia. Jeśli macie, to ja bardzo chętnie bym o nich przeczytał, także liczę na komentarze pod tym materiałem. To wszystko, co dla Was przygotowałem dzisiaj, także mam nadzieję, że będzie to dla Was użyteczny materiał. Także do zobaczenia w kolejnych. Cześć!